To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli zależy Ci na odczuwaniu szczęścia, lekkości i wolności w życiu. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym się skupić na właśnie tych trzech ważnych aspektach, mianowicie odczuwanie szczęścia, lekkości i wolności w życiu. Co jak się okazuje, może być bardzo mocno powiązane z odczuwaniem posiadania nieczystego sumienia. I teraz możesz się zacząć zastanawiać, jak to nieczystego sumienia i o czym ja tutaj będę w ogóle mówić. Może będę nakłaniać do jakichś niecnych zachowań, które wcale nie będą dla Ciebie dobre. Natomiast zaraz wszystko wytłumaczę i mam nadzieję, że zauważysz, że chodzi mi o właśnie odwrotną sytuację. Bo zacznę w ogóle od tego, czym jest sumienie osobiste według Berta Hellingera, twórcy ustawień systemowych, ustawień rodzin. Więc sumienie osobiste można przyrównać do właśnie działania zmysłu równowagi. Bo jak działa zmysł równowagi? W momencie, kiedy tracimy balans, zaczyna nam się kręcić w głowie, to zmysł równowagi nas przywraca do tej równowagi, przywraca nas do tego poczucia stabilności. I właśnie też tak działa osobiste sumienie. Jeżeli zaczynamy działać wbrew zasadom, które funkcjonują w danej grupie, na przykład w rodzinie, to ono zaczyna działać i zaczyna nas sprowadzać na to, abyśmy postępowali zgodnie właśnie z zasadami danej grupy. Bo zaczynamy odczuwać wyrzuty sumienia, możemy mieć nawet poczucie winy, że nie postępujemy zgodnie z zasadami danej grupy i w ten sposób może być zagrożona nasza przynależność. Właśnie ta potrzeba przynależności jest bardzo silna w nas, w ogóle w ludziach. I ta przynależność jest taką bardzo mocną potrzebą w naszym codziennym życiu i dlatego przynależymy do bardzo wielu grup. Oczywiście pierwszą, taką najważniejszą jest rodzina, ale także mogą to być pracownicy w firmie, w której pracujemy, wierni w kościele, do którego chodzimy, czy właśnie nawet nasi rodacy, czyli inni Polacy, też są naszą grupą, do której przynależymy. Jak się okazuje, to osobiste sumienie wiąże nas z daną grupą najmocniej, kiedy jesteśmy najniżej w hierarchii. To znaczy, w przypadku rodziny to będą dzieci, w przypadku firmy to będą pracownicy najniższego szczebla, w przypadku wojska to będą szeregowi pracownicy, szeregowi żołnierze, w przypadku na przykład kościoła to będą wierni. Więc dlaczego właśnie tutaj osobiste sumienie najbardziej wiąże tych najniżej w hierarchii? Dlatego, że można powiedzieć, oni w pewien sposób są uzależnieni od tej grupy. Szczególnie na przykład patrząc na dzieci w rodzinie, że nie mogą, można powiedzieć, funkcjonować w ogóle bez tej grupy. I w momencie, kiedy działamy zgodnie z zasadami funkcjonującymi w danej grupie, to wtedy mamy czyste sumienie. A w momencie, kiedy postępujemy wbrew zasadom danej grupy i tutaj narażamy się też na wykluczenie z tej grupy, czyli tutaj narażona jest nasza przynależność, to wtedy mamy nieczyste sumienie. Natomiast posiadanie czystego czy nieczystego sumienia zupełnie nie jest powiązane z dobrymi czy złymi uczynkami, bo możemy mieć czyste sumienie, a postępować bardzo niegodziwie, bo tego wymaga od nas grupa, w której funkcjonujemy. Bądź też możemy mieć nieczyste sumienie, a postępować bardzo szlachetnie. I tutaj jest też bardzo ważne powiązanie właśnie tej potrzeby przynależności i tego posiadania czystego sumienia z losami naszej rodziny. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale ja to bardzo często obserwuję, że w momencie, kiedy w naszej rodzinie bardzo się ciężko wiodło w życiu, musieli bardzo ciężko na przykład pracować na chleb, może było bardzo biednie w naszej rodzinie, to okazuje się, że my powielamy losy właśnie naszego rodu. I w naszym życiu również
musi być biednie, musimy bardzo ciężko pracować na chleb. Bo jeżeli byśmy nie postępowali w ten sposób, na takim oczywiście podświadomym, bardzo głębokim poziomie, to wtedy byśmy nie przynależeli do tej rodziny. I także może się to przejawiać w różnych grupach społecznych. W momencie właśnie, kiedy nie działamy zgodnie z zasadami danej grupy, mamy nieczyste sumienie, a kiedy właśnie działamy zgodnie z zasadami tej grupy, mamy czyste sumienie. I też może się zdarzyć tak, na przykład w rodzinie, gdzie aby mieć czyste sumienie, czyli aby przynależeć do danej grupy, szczególnie tutaj właśnie do rodziny, mam na myśli, to musimy, tak jak w całym to było naszym rodzie, rodzinie, wykluczyć jakieś osoby, bo tak to funkcjonowało. Jakieś osoby były wykluczone, jakieś osoby były odtrącane w ogóle z rodziny. I właśnie takie wykluczenia na nas bardzo mocno mogą oddziaływać, ale to jest już w ogóle temat na osobne nagranie, bo to jest bardzo głęboki temat w ogóle wykluczenia rodowe. Natomiast tutaj także przydałoby się właśnie mieć nieczyste sumienie, czyli przydałoby się właśnie nie postępować zgodnie z przyjętymi zasadami w danej grupie, jak na przykład właśnie tutaj w rodzinie, która decydowała się na wykluczenie kogoś. No tylko jak w ogóle to zrobić? Bo żeby w ogóle dokonać właśnie takiego kroku, żeby mieć to nieczyste sumienie, to musi być w nas olbrzymia odwaga, dlatego że ta potrzeba przynależności jest tak silna. Więc tutaj potrzeba olbrzymiej odwagi, żeby postąpić inaczej, żeby postąpić wbrew przyjętym zasadom w rodzinie, czy też w danej grupie, w której funkcjonujemy. I właśnie jak to zrobić, jak pozyskać tą odwagę? Więc Bert Hellinger, jak również ja w swojej praktyce osobistej, czy też w praktyce terapeutycznej, jako terapeuta cichych ustawień systemowych, zauważyłam, że jedyną drogą, aby właśnie wyzwolić się z tego ciężkiego i właśnie z tej przynależności do takich czasem obciążeń rodowych, to nie jest totalne odwrócenie się od rodziny i powiedzenie: nie, ja nie chcę z Wami mieć nic wspólnego, Wy postępowaliście źle, ja będę działać inaczej, i odcinanie się od rodziny. To absolutnie nic nie daje, wręcz przeciwnie. Musimy tutaj do rodziny wyjść z olbrzymią miłością, szacunkiem i w ogóle uznaniem ich losu. I takim pokłonieniem się też przed całą rodziną i przed ich losem, ale właśnie z taką odwagą w sobie, że ja mogę inaczej. I nawet z takim poczuciem, że ja teraz będę osiągać sukcesy w moim życiu, również na pamiątkę, również dla tej rodziny, jako podarunek dla mojej rodziny. I to jest, wydaje się, proste, trudne, oczywiście zależy jakie masz doświadczenia w tym zakresie. Natomiast tak naprawdę to chodzi właśnie o głęboką miłość i szacunek. I możesz właśnie teraz przeprowadzić razem ze mną, wejść razem ze mną właśnie do takiego głębokiego procesu. Będzie to krótki proces, ale bardzo głęboki, aby właśnie tutaj uszanować rodzinę, uszanować tych być może, od których przez naszą taką ślepą miłość wzięliśmy jakieś obciążenia w tej takiej potrzebie przynależności do grupy, aby się wyzwolić, aby pójść własną drogą. Więc jeżeli jesteś gotowa, gotowy, to usiądź wygodnie i proszę, zamknij oczy. Jak już masz zamknięte oczy, to wyobraź sobie przed sobą Twoją rodzinę. Wyobraź sobie Twoich rodziców, Twoją mamę, Twojego tatę, całe Twoje rodzeństwo, także to nienarodzone.
może także te osoby, które już nie żyją. A potem zobacz oczami wyobraźni całą rodzinę Twojej mamy oraz całą rodzinę Twojego taty. Dziadków, pradziadków, prapradziadków i rodzeństwa wszystkich tych osób. Zobacz oczami wyobraźni całą swoją rodzinę, cały swój ród, z którego pochodzisz. I popatrz na nich wszystkich z miłością. Zgódź się na wszystkich z Twojej rodziny, także na tych wykluczonych czy zapomnianych. Zgódź się na wszystkich takimi, jakimi są. Zgódź się na nich z miłością. A teraz pokłoń się przed nimi nisko. Pokłoń się przed nimi z wielkim szacunkiem. I powiedz do nich wewnętrznie: widzę Was wszystkich. Widzę Was wszystkich i szanuję. Szanuję Was takimi, jakimi jesteście. I szanuję Wasz los takim, jaki jest. Popatrz teraz w oczy swoich rodziców i powiedz do nich: dziękuję za życie, które popłynęło od Was do mnie. Dziękuję za wszystko, co do niego przynależy. I spójrz ponownie na cały Twój ród, na całą Twoją rodzinę. Jest tych osób pewnie bardzo, bardzo dużo. I pokłoń się jeszcze niżej. I powiedz do nich: z miłością i szacunkiem zostawiam przy Was Wasz los. Jeżeli w związku z moją ślepą miłością wziąłem na siebie coś, co do mnie nie należy, to teraz zostawiam to przy Was. Zostawiam to przy tym, do kogo to należy. Z miłością i szacunkiem zostawiam to przy tym, do kogo to należy. I poczuj, jak wszystkie obciążenia, cała ślepa przynależność płynie teraz do Twojej rodziny. Poczuj, jak płynie z nią miłość i szacunek. A teraz wyprostuj się, spójrz na nich ponownie. Spójrz na nich z miłością. Popatrz w ich oczy
Czy coś się zmieniło? A teraz powoli odwróć się do nich plecami i wyobraź sobie przed sobą Twoje piękne, nowe życie. Pełne szczęścia, lekkości i wolności. I teraz powiedz wewnętrznie: mam prawo mieć nieczyste sumienie. Mam prawo iść własną drogą. Szanuję moją rodzinę, szanuję mój ród. Idę teraz własną drogą i witam moje piękne nowe życie. I zrobię z moim życiem coś pięknego. I osiągnę w moim życiu sukces. I ten sukces jest prezentem, jest podziękowaniem, jest pamiątką dla całej mojej rodziny. I poczuj teraz wsparcie z tyłu na plecach od całego Twojego rodu. Poczuj, jak to wsparcie do Ciebie płynie. Poczuj tą moc, która od nich płynie. Poczuj ich radość. Poczuj ich błogosławieństwo. I idź w stronę swojego nowego życia, w której będzie więcej lekkości, więcej wolności, więcej obfitości i wszystkiego, czego pragniesz, bo jest to Twoje życie. I poczuj, jak te jakości teraz Cię wypełniają. Poczuj to szczęście, radość. Poczuj wolność, lekkość i obfitość w swoim nowym życiu. I pamiętaj, że za każdym razem, jak osiągasz nawet najmniejszy sukces, to jest on także na pamiątkę Twojej rodziny. I masz prawo osiągać jak najwięcej sukcesów. Jak poczujesz gotowość, powoli, nie spiesząc się, możesz powrócić do tu i teraz i otworzyć oczy. Jak się teraz czujesz? Jak się czujesz, jak oddałaś szacunek, uznanie i pokłon swojej rodzinie, a jednocześnie zostawiłeś to, co Ci nie służy i poszedłeś w stronę swojego życia. Podziel się proszę w komentarzu, jak ten proces na Ciebie podziałał. I zachęcam Cię do powtarzania tego procesu. Można go wykonywać wiele razy. Natomiast też możesz tak w takich codziennych sprawach, jak poczujesz właśnie jakieś obciążenie, poczujesz coś, że na Tobie spoczywa, coś, co nie należy do Ciebie, to możesz po prostu połączyć się ze swoim sercem i w takim wewnętrznym połączeniu możesz skontaktować się właśnie ze swoim sercem i ze swoją rodziną. I nieważne, czy wiesz, do kogo to należy, możesz tylko tak wewnętrznie powiedzieć, że z miłością i szacunkiem zostawiam to przy tym, do kogo to należy.
I możesz tak wewnętrznie sobie wyobrazić, jak zostawiasz to i kłaniasz się przed tą osobą, czy przed tymi osobami. I to jest bardzo, bardzo głęboki, uwalniający proces, więc bardzo Cię zachęcam też do podzielenia się właśnie wrażeniami z praktyki. I też tak pomyślałam, że nagram właśnie medytację taką zainspirowaną procesem takim głębokim Berta Hellingera, właśnie jeszcze z zostawianiem tego ciężkiego i łączeniem się z tą jednością w tym ruchu ducha. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo wkrótce właśnie umieszczę tą medytację właśnie zainspirowaną naukami Berta Hellingera. I też bardzo Cię zachęcam do zostawienia kciuka do góry, jeżeli ten filmik Ci się spodobał, bądź przekazania go dalej, może komuś też się przysłuży. I zachęcam też do praktyki medytacji uzdrawiających, które umieściłam na kanale. Są to medytacje dotyczące harmonizacji poszczególnych, na razie 3 centrów energetycznych, 1., 2. i 3. Bardzo głębokie i bardzo dodające dużo mocy są to procesy, więc bardzo Cię serdecznie zachęcam. Umieszczę do nich linki pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.